Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym z moich aparatów i tym razem będzie to aparat, który jest takim trochę moim oczkiem w głowie. Bardzo go lubię, jestem strasznie dumny i zadowolony, że udało mi się go znaleźć i że zdecydowałem się go kupić. I jest to Start 66. Start 66 jest jednym z niewielu produkowanych w Polsce aparatów. To jest Start 66, czyli przedostatni produkowany model aparatu Start, po nim jeszcze był Start 66 chyba S. Ten był produkowany przez 3 lata między 67 a 70 rokiem. To jest aparat średnioformatowy na film 120, robiący klatkę w rozmiarze 6x6, kwadratową. Start jest jedynym aparatem średnioformatowym, jaki mam. To jest lustrzanka dwuobiektywowa. Jeśli chodzi o zasadę działania, to jest niemalże identyczny z bardzo popularnym Lubitelem 166, którego miałem przed startem. O Lubitelu opowiadałem w filmie o aparatach, które mi nie podpasowały i które sprzedałem. Na miejsce Lubitela kupiłem właśnie Starta. Start był, powiedzmy, wtedy kiedy go kupowałem, z 50 zł stówkę droższy niż Lubitel. Wtedy natomiast jestem bardzo zadowolony, bo o ile Lubitela nie lubiłem używać, o tyle Starta kocham i nie sądzę, żebym w najbliższej, a pewnie dłuższej przyszłości potrzebował jakiegokolwiek innego średnioformatowego aparatu. A to, że jest to aparat polskiej produkcji i w pewien sposób jest unikatowy, to jeszcze dodaje mu uroku. W porównaniu do Lubitela, którego miałem wcześniej, ten aparat sprawia o wiele solidniejsze wrażenie. Nie sprawia wrażenia, jakby się miał zaraz rozpaść od używania i po prostu jest ogólnie o wiele bardziej przyjemny w użytkowaniu. To jest aparat, na który się patrzy od góry na matówkę. Ma oczywiście lupkę do oceniania ostrości. Tu po lewej ustawia się ostrość i proszę zobaczyć, to jeździ cały ta przednia część, żeby ustawić ostrość. Górny obiektyw służy do ostrzenia i ustawiania kompozycji, natomiast zdjęcia są robione oczywiście tym dolnym obiektywem. I to jest Emitar 75x3,5, więc nie jakiś super jasny, ale to jest naprawdę porządny obiektyw. Tu jest zakres przesłon od 3,5 do 22. Ustawia się jeżdżąc tą wajchą. No i czasy naświetlania 250, 125, 60, 30, 15 i B, więc można robić bardzo długie ekspozycje. Tu jest spust migawki, który jednocześnie ma gwint do podpięcia wężyka spustowego. Tu jest pokrętło do przewijania filmu. W porównaniu do tego najnowszego, czyli produkowanego w latach 70. Starta, nie ma tutaj licznika klatek i nie ma korbki do przewijania filmu, tylko przewija się właśnie tym pokrętłem, a przewijając film możemy sobie otworzyć to okienko i jak odpowiednio się zajrzy, żeby wpuścić tam trochę światła do środka przez to czerwone szkiełko, to widać przesuwające się numerki na średnioformatowym filmie. W ten sposób sprawdzamy, czy przewinęliśmy już film i na której klatce jesteśmy. No i oczywiście trzeba potem zamknąć, żeby nie dostawało się tam więcej światło. Żeby skadrować zdjęcie, otwieramy sobie ten kominek, patrzymy na matówkę i ostrzymy, czego nauczyłem się na własnych błędach. Cała widoczna matówka to jest obszar zdjęcia, a nie tylko to, co jest wewnątrz tych linii prowadzących. I jak chcemy ustawić sobie precyzyjnie ostrość, to odginamy lupkę. Ona tutaj akurat w tym modelu jest troszkę już taka obwisła, więc sobie muszę ją trochę podepchać tym przednim, w tą przednią klapką i w ten sposób ustawiam. Jest tu coś takiego, co wyczytałem w instrukcji, nazywa się celownikiem sportowym. Zdaje się, że Lubitel też to miał, jeśli dobrze pamiętam. I celownik sportowy polega na tym, że kładziemy tą klapkę, wciskamy ją do środka i tu mamy takie oczko do patrzenia i teoretycznie jak przyłożymy tu oko, to będziemy widzieć mniej więcej ramkę. Oczywiście
ostrzenie jest wtedy strefowe, na czuja i generalnie wszystko jest na czuja, bo po prostu patrzymy przez dziurę bez żadnego urządzenia optycznego w środku. Start nie ma żadnego światłomierza, więc używamy go albo oceniając ekspozycję na oko, używając reguły słońce 16, albo możemy zainstalować sobie apkę w telefonie, która mierzy światło, albo możemy używać zewnętrznego światłomierza. To jest dobry duet. Aparat polskiej produkcji Start i radziecki Leningrad 8, który służy mi już od paru lat i działa całkiem dobrze. Do czego używam tego aparatu? Jako że to jest solidny klocek i na pewno nie obsługuje się go szybko, patrzy się od góry, gdzie kierunki są odwrócone, więc nie jest tak łatwo złapać konkretny kadr. Nie ma wbudowanego światłomierza. Obsługa ogólnie tego aparatu jest stosunkowo wolna. To na pewno nie jest aparat szybkostrzelny, chyba że ktoś naprawdę jest biegły w jego obsłudze i w kadrowaniu. Więc poza jedną wycieczką do Cornwalli, na który zabrałem ten aparat Cinestill 50D i Portrait, to raczej nie zabieram go na wycieczki. To był taki test. Stwierdziłem, że jednak wolę mieć trochę bardziej poręczny, mniejszy aparat, który może mi dyndać na szyi. Natomiast bardzo lubię na nim robić portrety przede wszystkim, bo też ta kwadratowa ramka bardzo dobrze współgra właśnie z portretami, bardzo mi to pasuje. Od dłuższego czasu realizuję na nim taki, powiedzmy, projekt fotograficzny, który nazwałem roboczo Ludzie na starcie i są to czarno-białe portrety bliskich mi osób. W tej chwili akurat jest tu czarno-biały Ilford HP5 400, bo właśnie robiłem całkiem niedawno portrety naszym przyjaciołom. Mam do niego oryginalny, też wyprodukowany w Polsce, żółty filtr do czarno-białych zdjęć i zdaje się, że mam jeszcze zielony, ale on chyba gdzieś zaginął. Na pewno mogę polecić ten sprzęt do portretów. Pięknie rozmywa tło. Ta kwadratowa ramka bardzo dobrze gra właśnie z portretami. Bardzo fajnie się kadruje ludzi w tym. I akurat przez to, że to jest właśnie aparat polskiej produkcji, że jest taki trochę inny, że się patrzy na matówkę od góry, to są takie różne feature'y, które powodują, że to jest aparat, który sam w sobie jest tematem do rozmowy. Można zagaić w ogóle cały kontakt z kimś, komu chce się robić zdjęcie, właśnie nawiązując do tego aparatu. I o ile w małoobrazkowym aparacie lubię używać filmów bardziej czułych i trochę stylizowanych, właśnie po to, żeby obraz z tej małoobrazkowej lustrzanki na tyle różnił się od cyfry, na ile się da. O tyle nie mam problemu, żeby do tego średnioformatowego Starta założyć jakiś bardzo niskoczuły film, jak na przykład Kodaka Portrait 160, czy inny film o niskim ziarnie, ponieważ ten obraz ze Starta na tyle różni się od obrazu cyfrowego przez tą plastykę i przez ten format, że nie potrzebuję jeszcze dodatkowo odróżniać go od tego właśnie perfekcyjnego cyfrowego obrazu. Jeśli tylko znajdziecie gdzieś Starta w dobrej cenie, to bardzo polecam, żeby go sobie kupić, bo to jest unikalny sprzęt, a jednocześnie poza magią posiadania wyprodukowanego w Polsce aparatu, to jest po prostu naprawdę porządny sprzęt. Albo na przykład jeżeli macie Lubitela i stwierdzacie, że może jednak średni format to nie jest coś dla was, bo nieprzyjemnie wam się robi na nim zdjęcia, to Start na pewno jest krokiem wzwyż, który nie będzie was kosztował majątku, a przyjemność w użytkowaniu moim zdaniem jest o wiele większa niż w przypadku Lubitela. Opowiedziałem o Starcie 66, który jest jednym z moich ukochanych aparatów, na których bardzo lubię robić zdjęcia. Jeśli chcecie posłuchać o innych aparatach, które mam, to filmy o nich znajdziecie na kanale. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.